Cześć wszystkim! Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Manor Lords. W dzisiejszym odcinku skupimy się na rozbudowie naszego miasta. Skupimy się być może na rozwoju drugiej osady. Ten teren już należy do nas, musimy go jedynie osiedlić. Zobaczymy, czy uda nam się zdobyć jakieś grzywny i tym samym założyć już drugą osadę. A co słychać w Legnicy? Zapasów na 4 miesiące jedzenia mamy czerwiec. Tutaj pszenica nam wyrośnie, więc zajmiemy się wypiekaniem chlebka. Czy tutaj mamy już przygotowane wszystko? Piec chlebowy jest, młyn jest, więc czekamy tylko na odpowiedni miesiąc i rozpoczęcie żniw. Tutaj mamy warzywa. Czy oni tutaj coś zbierają? Na razie mamy same jagody, ale myślę, że tym jedzeniem nie musimy się tutaj aż tak bardzo martwić, z tego względu, że wszystkie zbiory jeszcze są przed nami i tak samo zwierzynka 12 coś tam się już odradza, więc tak naprawdę na zimę powinna być jeszcze dzika zwierzyna. Dobra, chata zbieraczy tutaj prężnie działa. Gospodarstwo mamy wybudowane, pola pod jęczmień przygotowane. Ok, tutaj mieliśmy sobie zrobić, jak dobrze pamiętam, jeszcze dodatkowo 2 sady, raczej nie sady, tylko ogrody warzywne. To zróbmy sobie jeden i zróbmy sobie drugi. Ach, pięknie to wygląda. W porządku. To byśmy mieli. To z czasem myślę, że jak tutaj wprowadzą nam się rodzinki, to tego jedzenia już będziemy mieli wystarczająco. Dobra, chata drwala przygotowuje nam tutaj opał na zimę i chata leśnika nam sadzi. No, widać, że już coraz bardziej ten teren nam tutaj wyrasta. Dobra, mamy 7 przestrzeni mieszkalnych dostępnych, to na razie jesteśmy tutaj spokojni. No to cóż, możemy zacząć się chyba, o ile nam pozwolą zasoby, rozbudową do drugiego poziomu. Osiem kłód, 38 desek, to jeszcze coś tutaj jesteśmy w stanie podnieść. Niespełnione wymagania jedzenia na targu. Nie mamy zróżnicowanego. No, same jagody. Reszcie wystarczyło. Tutaj jakaś nam się trafiła wybredna rodzinka. Maksymalna podaż ze spichlerza. No już wchodzimy powoli w ten stan, w którym byśmy potrzebowali dodatkowej rodziny do spichlerza, czyli zróbmy sobie tutaj 3. rodzinka. Przyspieszmy czas. Musimy się też zająć tak naprawdę produkcją jakiejś dodatkowej milicji. Musimy, tylko że nie mamy tutaj żelaza. To jest nasz
największy problem, natomiast 817 zamożności. Piękny wynik jak na taką wioskę, a to wszystko dzięki soli tak naprawdę, bo z dachówkami jeszcze nie handlujemy, ale sól tutaj fajnie uzupełnia zamożność regionu. Jeżeli my tutaj nie jesteśmy w stanie zrobić nic z żelazem, jak tylko zacząć nim handlować, bo nie ukrywam, że przydałaby nam się tutaj dobra armia, ale tak naprawdę to tutaj w tej nowej osadzie chciałbym postawić taką potężną armię, która będzie nas tutaj bronić przed żółtym, a docelowo pozwoli nam wygrać zakładane 3 bitwy z naszym żółtym sąsiadem. To jest jedyny rejon, który jeszcze nie jest zajęty. No, niestety, chyba nadzieja na obozy rozbójników powoli umiera. Jak żółty tu się połakomi jeszcze na ten teren, no to raczej już nie zrespią nam się nowi rozbójnicy. Będziemy musieli troszkę oszczędzić naszej zamożności. Ale tak. 4 kłody, 22 deski. Tu sobie jedna rodzinka działa. W tartaku nie mamy nikogo. Więc myślę, że na ten moment dodajmy sobie rodzinę do obozu Drwali. Czy my mamy tutaj... W gospodarstwie nie ma nikogo. Członkowie rodziny dołączyli tutaj do parceli. Bardzo mnie to cieszy. ...27 rodzin na ten moment w Legnicy mieszka. No tak, powoli już nam się powiększa liczebność naszej wioski. Ile potrzebujemy materiałów, żeby postawić jakąś administrację? Kłód drewna nie ma, no proszę bardzo. A ja bym wam tutaj ten teren troszkę zmienił. Zróbmy tutaj wycinkę w tym rejonie. Wpadną nam kłody. Ale tak naprawdę może byśmy jeszcze poczekali, żeby tych kłód było więcej, bo chciałbym też od razu postawić kilka innych rzeczy, więc tak naprawdę skupmy się teraz na kłodach i na deskach. Jak opał na 10 miesięcy. Spokojnie, jeden tutaj może już sobie pracować. Weźmy tego jednego, przerzućmy na razie do tartaku. Niech nam tutaj ładnie przerabia. Jedzenia na 5 miesięcy. Myślę, że tutaj już powoli kończy się powoli sezon na jagody. Weźmy jeszcze tego jednego. Wrzućmy na razie tutaj. Niech chata Drwali, raczej obóz Drwali pracuje nam na pełną wydajność. Dobra.
Fajnie, tutaj te parcele nam się rozwinęły, czy tą jedyneczkę jeszcze nie. Nie możemy jej do drugiego poziomu podnieść. Jabłuszka, warzywka. No tutaj mam nadzieję, że tego roku zima będzie obfita, jeśli chodzi o naszą żywność. Ciekawe jak miód. Czy tutaj wytwarza? Mamy 2 pasieki. Ciekawe jak sobie tutaj poradzą z wytwarzaniem tego miodu. A jak super tutaj działa DITS. 52 deski. Deski rosną w szybkim tempie, natomiast kłody nam stoją. Dlatego na razie wycofajmy sobie z tartaku. Niech się uzupełnią te kłody i budujmy tą naszą posiadłość. 4 kłody nadal. Dobra, mamy 5 kłód. Postawimy na razie, zobaczymy jak to jakby to się prezentowało. Zróbmy tak. Tu sobie gdzieś postawimy tą posiadłość. Dobra, architekt zamkowy jest nadal w fazie powstawania. Ok. Natomiast czatownia, widzicie, 10 kłód potrzebujemy. Wieża garnizowana, wieża garnizonowa 10 kłód. Poborca podatków, mury i bramy. Dobra, szkoda, że tutaj nie możemy sobie od razu postawić tej wieży. Ale nic, może po prostu ją postawimy, ustawimy jakieś podatki, a potem rozbudujemy sobie już całą resztę. To tylko musimy troszkę wykręcić lepiej naszą drogę. Dobra. To niech stawiają tą posiadłość. Żeby sobie czymś się zajęli czas. Na razie te 3 rodzinki, które czekają na zadania. Jak nasze jagódki. No już niedużo, myślę, że jedną rodzinkę już możemy stąd usunąć. Żniwa 88%. Zaczną się w kolejnym miesiącu, mamy już sierpień, czyli we wrześniu. We wrześniu jedziemy z tą pszenicą. Aha, ale tak naprawdę musimy... Czy oni już zaczną tutaj przygotowywać to pole? Chociaż nie, bo poczekajcie, wcześniej jak zrobiłem z pszenicą, to oni przygotowali, zaorali pierwsze pole, ale jak nastał wrzesień, czy jakiś ten miesiąc już tutaj w jesieni, to oni i tak jeszcze raz zaczęli to drugie pole sobie przygotowywać, jakby wtedy ten rok przeskoczył. Więc w zasadzie w tym momencie oni przygotowywaliby to pole,
ale tak naprawdę to nam wskoczy we wrześniu do uprawy, więc wstrzymajmy się może na razie z tą rodziną do tego gospodarstwa. Niech się wszyscy na razie skupią tutaj na włożeniu materiałów na naszą posiadłość. - 28 łuczników i 14 milicjantów z włóczniami. No myślę, że musimy zająć się tymi grzywnami. To jest chyba teraz zadanie priorytetowe i od razu postawić osadę tutaj na bazie wydobycia tej rudy żelaza i zacząć ciężką produkcję broni wszelkiego rodzaju, tak żebyśmy jak najszybciej tą armię sobie zbudowali. Dobra. Fajnie, nasza posiadłość tutaj rośnie w oczach. No tyle rodzin jest dostępnych do budowania, to tych materiałów też idzie tutaj szybko poznosić. Bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy sobie tutaj im chwilkę na ręce, jak pracują. Czyli w tym miejscu nasza posiadłość. No, będziemy mieli oko na pola, na naszą wioskę. Myślę, że jak tutaj będzie się dało, teraz chyba nie, ale może kiedyś w przyszłości wyjść na tą wieżę, to jeszcze zobaczymy sobie te odległe tereny, które tam za lasami gdzieś czekają. A tymczasem nasza posiadłość, no pięknie to idzie. To jest klimacik. Widzicie, ile rodzin w ogóle zaangażowanych w budowę? No, bardzo mnie to cieszy. Pierwsze ściany. O, czy tutaj sypialnia, czy salon? O, przepraszam, mógłbym przejść, zobaczyć. A, tu takie wejście ze schodkiem w górę. No, niestety jeszcze wejść sobie tam nie pozwolą. No dobra. Noście, budujcie dzielnie. Już niedługo może nie wiem, czy się ucieszycie, ale jakieś podatki tutaj z tej okazji dostaniecie. Zejdźmy sobie w dół naszej wioski. Zobaczmy, jak się prezentuje to na ten moment. Tartak. Tutaj chyba ta garbarnia. Dobra, stajnie. Przejdźmy sobie naszym przesmykiem i tutaj pięknie nasza wioska wyłania się za liści tych drzew. O, a może chodźmy zobaczyć, co na targu słychać. Czy macie trochę tych produktów, czy tak sobie stoicie
A, widzę, że tutaj jakieś Berries so plump and już juicy, skóry you'll want to eat them przetworzone. by the bushel. O, dużo jagód. No tak, bo nasza dieta na razie opiera się głównie na jagodach. Berries, berries, bursting with flavour. and fit Dużo for a king. skóry i dużo jagód. Feast your eyes on our fine selection. Czekam na jakiś dobry miodek, czekam na jakieś dobre jabłuszka. Zobaczymy, czy coś z tego będzie, ale wiem, że chyba tu jeszcze coś mamy. Tak. O, widzę, że nic nowego u ciebie nie znajdę. Berries, berries, bursting with flavour. and fit for a king. Okej, to zerknijmy sobie jeszcze w takim razie na te nasze sady, czy to w ogóle rośnie. O, pięknie, no te drzewka tutaj. Świetnie, no już też większe są, więc liczę, że... O, to coś odblokowano. Zaraz sobie zobaczymy. Zejdziemy sobie jeszcze niżej do tych parceli. No, te drzewka już całkiem nieźle wyglądają. No, te nasze sady tutaj całkiem. Już są wyższe od nas. Też drzewka ponad 2 metry dobrze mają chyba. Fajnie tak przez te drzewka. Cieszę się bardzo, że udało się je oszczędzić, bo taki no, naturalny, fajny krajobraz wprowadzają do naszej osady. Muszę wam tą studnię trochę jeszcze ulepszyć. No taka jest jakbyśmy dopiero tutaj się osiedlili. A musi wyglądać, jak już ta osada nam rośnie, to jakąś murowaną tą studnię. Taką z prawdziwego zdarzenia bym wam tutaj zrobił. Dobra, z komina się dymi. Dobrze, jesteśmy troszkę na wzniesieniu, to tu wiatr wszystko rozgoni, żebyście to nie musieli w płuco wdychać. A ogólnie wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Tam w oddali pszenica rośnie, tutaj pasieka. No, fajne, żeśmy sobie ten spacer zrobili, nie powiem. Dobra, weźmy się do roboty, bo tutaj czas leci. O, opodatkowanie, no właśnie, a tutaj takie ważne decyzje do podjęcia. Okej. Ustalmy sobie te podatki. Nasza piękna posiadłość tutaj na górce. Podatki, no przede wszystkim potrzebujemy... kurde, potrzebujemy grzywny. A ja mogę zamożność regionu albo wpływy. No dobra. Weźmy sobie może na razie, no, nie wiem, 5% dziesięciny na te wpływy, żebyśmy tutaj do tego 1000 dobili. A w takim razie grzywny. To ja nie rozumiem, to jak tutaj są podatki. Podatek gruntowny pobierany z zamożności regionu, a rozumiem. To 10 zróbmy sobie, budynki administracyjne, aha, to jest ta praworządność, aprobata. No mam nadzieję, że ten podatek 10% tutaj tak bardzo na to nie wpłynie, na tą aprobatę. Kurde, obóz rozbójników, a armia władcy już. Nawet się nie zdążymy tutaj zastanowić, co robić, a oni już idą. Czy na przykład udałoby nam się to tak zrobić, że wynajęlibyśmy
najemników za 45, tylko gdzie oni nam się pojawią i czy szybciej dotrą na miejsce niż ta druga armia? No ale tak naprawdę nie zostaje nam nic jak spróbować. Podpiszmy kontrakt. Tak, podpiszmy to. Zapraszam krnąbrnych synów. Gdzie jesteście? O Jezu. O, no. Jest szansa, jeżeli ci tutaj będą sobie iść spacerkiem, a moi tutaj synowie krnąbrni pójdą biegusiem do tego obozu, to jakaś szansa na to jest. Tutaj nawet fajny teren do walki. Ach. Czy ja mam tutaj dwie ekipy łuczników? Bieg. Tak, na pewno bieg. Może będą zmęczeni, ale tak naprawdę najważniejsze, żeby dotarli tutaj przed armią żółtego. Łucznicy tutaj... O, to są dwie ekipy łuczników w ogóle? Kurde, no to mam nadzieję, że ich zasypią tak strzałami, że nie zdążą w ogóle tam dotrzeć. Znaczy ci rozbójnicy, żeby rozbić mi tę ekipę. No, zobaczmy. A to jest bieg? Też biegiem, dobra. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Co tutaj się wydarzy, bo ci tak naprawdę no nie mają dużo, ale wyglądają jakby sobie szli spacerkiem. Nawet nie wyglądają jakby trucht to był, tylko taka wycieczka krajoznawcza, przy okazji rozbić obóz, zabrać jakieś łupy. No mam nadzieję, że wyprzedzimy ich plany. Dobra, wróćmy na razie do naszej osady. Pamiętajmy jedynie o naszych synach, którzy tutaj dzielnie biegną obóz rozbójników podbić. Gdzieś tam w oddali ich będę musiał zerkać na nich. O. Dobra. Co mamy do wybudowania? Tutaj sobie poradzili fajnie z tą posiadłością. 28 kłód, 39 desek. No dobrze, sierpień, 25. Za chwilkę zaczynamy żniwa. O tym też muszę pamiętać. Jak nam tylko przeskoczy na wrzesień, to tutaj pojawią się nowe rodziny i wtedy natychmiast muszę skoczyć do tego gospodarstwa, wrzucić kilka rodzin. Krzewy jagodowe już są na 0. Wycofajmy te dwie rodzinki. Ja tutaj kiedyś wykupiłem sobie też dostęp do tych ziół. Może jedną rodzinkę tu zostawimy, tak żeby coś tam jednak tych ziół nam uhodowali. No faktycznie coś tutaj rośnie. Dobra. Słodownię, jak dobrze pamiętam, mieliśmy. Gdzieś tutaj będziemy sobie mogli postawić browarek, ale to jeszcze nie w tym roku. Na ten rok głównie to pszenica. Zobaczymy jak te miody, czy tutaj nam się pojawią. Ale też jabłka, warzywa, to jest jakby numer 1. Dobra, musimy tutaj pilnować tych naszych synów, gdzie oni już tu są. Czemu ja ich tu nie widzę nigdzie? Ło! Jedzenie 0, opał 0. Aha, Jezu, to jest inny region, tak? Muszę się upewnić. Dobra, 4 miesiące. Inny region. To tutaj już myślałem, że się zapomnieliśmy z jedzeniem. Synowie drodzy, gdzie wy jesteście?
Musieliście iść na most tutaj. Czemu ja ich nie widzę? Może już uciekli? Wystraszyli się tego biegania. Taki kawał. Albo są w lesie gdzieś. No to jest chyba jedyne wytłumaczenie, czemu ich teraz nie widać. A gdzie armia żółtego? No nie mówcie, że też... Dobra, armia żółtego teraz wchodzi do lasu, okej. Zobaczmy, czy znikną nam z radarów. Nie, żółtych widać dalej. No to armię obcą widać, a naszych wojsk nie widać. Chyba, że gdzieś tutaj poszli naokoło. Nie, no wszystko... Dobra, zróbmy tak jeszcze. A co, oni idą jakoś poza mapą? No teraz to już w ogóle zgłupiałem. No cóż, to może tylko zostanie nam zgarnąć obóz. Może chociaż tutaj zdążą dojść. Dobra, mamy 31 sierpień. Wróćmy na razie sobie tutaj do naszej Legnicy. Pamiętajmy o tym, co musimy zrobić, czyli gospodarstwo. Myślę, że 3 rodzinki możemy już tutaj przypisać. 3 rodzinki możemy przypisać, tylko weźmiemy sobie jeszcze jednego leśnika, żeby zawsze ten zapas jednej rodzinki tutaj był. Przypiszmy sobie 3 rodzinki do tego gospodarstwa. Mamy wrzesień. Pamiętajcie, wy działacie na tym polu, wy działacie na tym polu. Dobra. Zacznijmy tutaj żniwa pszenicy. A tu nie wiem, czy zaczniecie już orać, czy nie. Orze ręcznie. No, bardzo się cieszę. Tylko no właśnie, czy wy będziecie już tutaj jechać cały czas na tym polu, czy tak sobie będziecie orać do października, a potem się przesiądziecie na to pole obok? Czy ja coś jeszcze tutaj miałem zrobić w nowym miesiącu? Najważniejsze było... No, dobra. I co? Czy ja was znajdę tutaj w końcu? Doczekam się naszych krnąbrnych synów. Czy ja was tu gdzieś mogę namierzyć? O, tap. Ty. Co to tutaj? Jak tab wciskam, to teoretycznie co pokazuje mi ścieżkę przybycia? No to radzę się im pośpieszyć, bo zaraz nie będziemy mieli nic tutaj do zgarnięcia, a grzywny by się nam przydały jak znalazł. Dobra, muszę to przyspieszyć, bo coś... O! Idą tutaj. Czy oni zdążą dojść? O, jest. Wyszła jakaś ekipa. Dobra, dawać. Tu już jest rozbicie i co? Idziecie... No to naprawdę interes życia. Darowaliby sobie już ten obóz.
No, faktycznie zrobiliśmy interes życia. No, krnąbrni synowie. To żeście zaszaleli. Naprawdę. Dobra, rozwiążmy już z wami tą współpracę, bo nic dobrego z niej tutaj nie wynika. Dziękuję bardzo. No jednak, co swoi, to swoi, no. Milicję bym tu zebrał, poszliby na przełaj i pewnie 2 razy szybciej by doszli na miejsce niż ci synowie. Oni tam jeszcze po drodze pewnie sobie obóz zrobili, wińska popili, dlatego tyle szli. I no, straciliśmy grzywny. No niestety. Dobra, będzie nam jeszcze trzeba poczekać na te grzywny kolejne. Dobra, tutaj te rodzinki przygotowują pole. O, tutaj już zebrali, no proszę bardzo, no jednak mieszkańcy Legnicy tutaj bardzo, bardzo pracowici. W takim razie myślę, że jak odpalimy już młyn, no super to raz, że ten smok, który tutaj może się utrzymywać, nam rozgoni, a 2, za chwilkę fajnie tą mąkę nam przygotuje. No i super, już jadą z polem, tylko dlaczego wy jedziecie? Nie, wiecie co, to tak naprawdę jedna i druga rodzina robią trochę taką darmową robotę, bo faktycznie chyba wrzesień, październik, czyli w tym październiku przeskoczy nam rok i zaczną znowu kolejne pole przygotowywać do siania, więc trochę to jest takie średnie, bym powiedział. No mogliby już sobie tutaj przygotowywać to kolejne, no ale trochę taka robota głupiego. No czyli cóż, robotni, ale nie do końca z pomyślunkiem ta robota. Dobra, a czy mamy coś? O, był miód, widziałem, był miód jeden, co prawda schodzi jak świeże bułeczki, ale był. Dobra, 37 jabłuszek, 111 jagód, jedzenia na 5 miesięcy. Zwierzyna już prawie sam się tutaj uzupełniła. Czekam jeszcze zioła 16, no pięknie. No tutaj jednak ta zima może być ciekawa. Co ja chciałem? Chciałem zobaczyć piekarnię. A piekarnię mieliśmy tu. Piekarnię, piec chlebowy. Ta jedna osoba, myślę, że zaraz zacznie tam pracę. Ale co? Ziarna nie ma, mąki nie ma. Aha, 60 pszenicy. Rozumiem, czyli oni tutaj jeszcze muszą sobie najpierw przygotować pole. No to oni zamiast mucić tą pszenicę, to oni teraz orzą pole, żeby w kolejnym miesiącu znowu orać kolejne pole. No nie. Robimy priorytet wysoki na mucenie. O, tych już zostawmy w spokoju. Czy oni tutaj transportuje? Czyli co, oni skończyli u siebie i teraz tutaj do tych sąsiadów z górnej części wioski poszli pomagać. No, to tak chwali. Nie patrzą tylko jakby na swój ogródek, patrzą też... Ale czekaj, co wy transportujecie? Nie, pszenicę. No dobrze.
Aha, oni transportują tą pszenicę z tamtego pola do siebie, żeby tutaj zacząć mucić. No, trochę to pomieszane. Ale to będziecie teraz transportować z miejsca na miejsce. Może byście przygotowali trochę ziarna. Aha, październik jest. I oni idą orać drugie pole. No, to jest właśnie. Troszkę to musimy się zastanowić, jak w tym kolejnym roku to będzie. No tak samo tutaj pewnie, co? Tak, tu macie przeorane to pole, a tak naprawdę tutaj trzeba będzie sadzić. A ziarna jak nie było, tak nie ma. O, no nie, jedno ziarno? Nie, nawet jednego ziarna. 59 pszenicy jeszcze leję teraz, to żeby się nie okazało, że połowa naszych plonów to jeszcze w tym deszczu przepadnie. Musimy ich tu trochę nauczyć tej pracy. No dobra, ale jesień to jedna z moich bardziej ulubionych pór roku w tej grze. No, wygląda to wszystko niesamowicie. Te kolory tych drzew, jak to się wszystko tutaj zmienia. No, te drzewa mi tu trochę nie pasują. Muszę się zastanowić nad nimi, bo jak te ładnie tutaj się wkomponowały w tą wioskę, tak te tutaj trochę ten kościół zasłaniają, żeby tutaj sobie nasi mieszkańcy o tym kościele czasem nie zapomnieli, bo to też warto odwiedzić od czasu do czasu tutaj, przemyśleć. Chociaż główna droga jest skierowana typowo tutaj na kościół, to może na razie te drzewa zostawimy, one są tak w zasadzie z boczku. No najważniejsze, żeby z głównej ulicy było widać. Jest widać, także chyba jest w porządku. Teraz taka typowa polska złota jesień. Popatrzmy sobie może z tej perspektywy tutaj naszej posiadłości. No, mamy widok co prawda na te nasze drzewa, no ale musimy sobie to tak zostawić. Myślę, że ta perspektywa jest tutaj ciekawsza. Ten kościół dobrze widać, wejście do naszej wioski, pola. Gdzieś tam w otchłani leśniczy, który twardo wysiewa nam te drzewa. No będziemy musieli jakoś zaplanować sobie jeszcze ten teren, jakieś plany tutaj na niego wymyślić. Mamy dostępnych 5 przestrzeni, to tak naprawdę jeszcze chwilkę mamy czasu, natomiast powoli możemy zacząć myśleć, czy tak, no w zasadzie mamy 3 sady, mamy 4 parcele z warzywami. No chyba nie chciałbym ładować więcej mieszkań tutaj pod takie sady czy warzywa. Natomiast chciałbym przemyśleć sobie tutaj temat hodowli kur albo zwierząt. Jak to wygląda? Mamy na razie jabłka. O, jest jeden miodzik. No, schodzi szybciutko. Nie zdąży się dobrze pojawić, już go nie ma. 4 miesiące jedzenia. Czy my dalej tą pszenicę mamy? No dobra, ale widzę, że tak. Posiane już jest. 66 jęczmienia na przyszły rok planowane. I co? I pszenice też już kończą siać, więc tak naprawdę wrzućmy jednego
jedną rodzinkę do młyna, bo myślę, że już się to ruszy. O, dobra, pierwsze ziarna są, więc działajmy z tym chlebem. Przeróbmy sobie tutaj to wszystko. Look here. I co? Oj, opodatkowanie nam mocno wpływa na tą aprobatę. Dobra, póki jesteśmy jeszcze w takim w miarę wczesnym etapie, to pozwólmy sobie na opodatkowanie 409. Przepraszam bardzo, ale muszę tutaj jak najszybciej postawić już kolejną osadę zaludnień. 960 wpływów. Trochę szkoda, bo byśmy sobie od razu ten teren następny mogli zabrać. A te wpływy mamy... Kurde, jedzenie na 3 miesiące. No niestety, to nawet jakbym chciał, to wolę teraz nie ryzykować. Zima za pasem. A my tak kolorowo z tym jedzeniem nie mamy, jak zakładałem. Zróbmy sobie tutaj jeden do obozu myśliwych. Dobra, wy się tutaj odgrzebcie z tej roboty na tych polach. Jak już sobie to ogarniecie, to później znajdę wam już robotę. Dobra, zakładajmy tą drugą osadę. Obóz osadników, dobra. I ogólnie plan na tą osadę mam taki, że chciałbym tutaj tak wzdłuż tego wybrzeża sobie stworzyć tą wioskę. Tak, żebyśmy mieli tutaj w miarę wszystko blisko, to jakbyśmy sobie gdzieś na tej polanie usadowili pierwszy ten obóz. Może nawet tutaj. Tu mamy tą ścieżkę. Gdzie jest połączenie? Tu idzie nasza droga, tutaj ona odbija w tą stronę. Dobra, my sobie odbijemy ją tutaj. Myślę, że ta polana będzie w porządku. Miasteczko, osada rolnicza, osada leśna, osada górnicza. No fajnie, jak będziemy mogli sobie tutaj coś już wybierać. Natomiast na razie miasteczko, początkowe zasady umiarkowane, 20 chleba. To chyba istotne. Potwierdź. Region zasiedlony, grzywny oddane, namiot stoi. Bardzo się cieszę. Tutaj mamy pauzę, możemy chwilkę zapauzować faktycznie, żebyśmy mogli sobie tutaj stworzyć nieco nowego miasta. Dobra, musimy to zrobić trochę tak, tak. Wejdziemy sobie tutaj, czyli będziemy sobie może tak, z głównego traktu, który ciągnie się od wejścia w nasze granice, będzie odbicie tutaj i wejście tak naprawdę w takie miasto tutaj na klifie. Dobra, może na ten moment by to wystarczyło, troszkę to zaokrąglimy, dobra, może coś takiego. O, za bardzo. No, myślę, że tak jest w porządku. Także to będzie nasza główna droga. Tutaj sobie założymy właśnie to osiedle. Myślę, że będzie ciekawie. Tutaj nawet nie będziemy tego łączyć na razie z drogą. To, co jest ważne na początek, to tak jak poprzednio, załóżmy sobie obóz drwali. Obóz sobie zrobimy na razie gdzieś w tym terenie, żebyśmy tak naprawdę tutaj, gdzie będziemy zakładać miasto, wykarczowali to w pierwszej kolejności,
bo szkoda też tych drzew. Niech już jak mamy się ich pozbyć, to chociaż niech posłużą do budowania nam tego miasta. Dobra, coś takiego. Co to za kamienie tutaj leżą? Ani się wyzbierać nie da, nic. Dobra, tu będzie stał nasz obóz. Powoli możemy to ruszać. Tutaj będzie nasz obóz. Kurczę, jest w ogóle listopad. Założyliśmy to w idealnym momencie, naprawdę. No ale to będzie takie dodatkowe mini wyzwanie, żeby ogarnąć tą kolejną osadę. I jeszcze albo akurat na zimę. Ale nie mówcie, bo tutaj ten klimacik z tego klifu, ten widoczek będzie warty tej osady kolejnej. No, z takim widoczkiem Was dzisiaj zostawiam, bo na ten moment będzie to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za obecność, za to, że jesteście. W kolejnym odcinku widzimy się, mam nadzieję, w jeszcze większym składzie. Zostawcie łapeczki w górę, zostawcie komentarze. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!